Znajdujemy się w samym sercu Łodzi, w przestrzeni studyjnej. Jest tutaj bardzo dużo interesujących, ciekawych, różnorodnych rekwizytów. Na pierwszy rzut oka rzucają mi się balonowe rzeźby, które wyglądają jak zwierzęta. Jest też folia aluminiowa, jest to na pewno studio właśnie fotograficzne. Widzę też trochę porozrzucanego sprzętu. Znajdujemy się właśnie w przestrzeni twórczej Karoliny Wojta, z którą dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać w naszym specjalnym terenowym odcinku audycji. Cześć Karolina. Cześć, bardzo się cieszę, że wpadliście do mnie, do mojego studia zabawy. A my się też bardzo cieszymy, że właśnie mogliśmy tu Cię odwiedzić i już się dużo pobawiliśmy w sumie. Tak, przy tworząc układaniu scenografię. scenografii. Warto myślę też nadmienić, że rozmowa jest specjalna z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim mamy pierwszy raz możliwość zobaczenia nas przy pracy. No i jest także ze mną Krysia, z którą też wcześniej rozmawiałem. Krysia z Picture Doca. Zacznijmy może od tego studia, od przestrzeni, w której się znajdujemy, tak jak na początku nadmieniliśmy. Jakie masz tutaj plany? Ja jestem ciekawy, czy ty będziesz pracować tutaj sama, że to jest twoja taka przestrzeń do tworzenia, czy będziesz też angażować, zapraszać innych ludzi, wynajmować, robić wystawy, do czego ci będzie to studio służyć? To tak, to jest pytanie w sumie najgorsze ever, bo w święta moja cała rodzina mnie maglowała, a po co ty to robisz i co ty tu będziesz robić? Więc trochę mnie przygotowali, ale też do końca jakby, tak, ja bardzo, jak skończyłam szkołę, to trochę nie wiedziałam co, jak robić, bardzo chciałam uciec z tej Łodzi i nie wiem, gdzieś w świat pojechać, podbić świat i tak podbiłam, że wróciłam, bo niestety nie jest tak fajnie i kolorowo. Ale bardzo mnie to męczyło, że wszystko robię w domu i jakby moje dzienne, nie wiem, kroki się kończą na tym, że wstaję, idę zrobić coś do jedzenia, siadam przy komputerze i ciągle głodnieję i tylko siedzę w tej kuchni i w końcu nic nie robię. I jednak fajne okazało się to, że fajnie jest wyjść z domu, więc to jest mój powód, żeby wyjść z domu i się ubrać. Tak, i w tym studio, tak po pierwsze chciałabym po prostu mieć miejsce, żeby robić swoje zdjęcia, ale też tak myślę i próbuję się jakoś tak nagiąć, żeby zrobić to miejsce takie trochę bardziej neutralne, o ile to jest możliwe w moim w ogóle mniemaniu, żeby też można było też inni fotografowie, żeby mogli przyjść i porobić sobie zdjęcia, ale też mam bardzo dużo szalonych znajomych, którzy robią różne super ciekawe rzeczy i żeby robić razem jakieś warsztaty i jakieś po prostu kreatywne zabawy. A jak będzie wyglądała ta przestrzeń? Bo na razie stan jest taki na wpół surowy i to już zaczyna się już dziać, ale ściany jeszcze są puste, więc na pewno tutaj się wiele zmieni. Ściany są puste, ale jeszcze jakby już czuć bardzo ten Twój klimat i Twoją obecność na pewno, nawet jeżeli jest tutaj tylko kilka rzeczy dopiero. Nie wierzę w to, że uda mi się zostawić tu, żeby było neutralnie. To jest niemożliwe chyba. Ale tak, muszę tu jeszcze dużo rzeczy przynieść, bo tu tak naprawdę jestem na razie w budowie, nie mam nawet szafy, nie mam jakby krzesła, udało mi się ogarnąć. Ale myślę, że dość zabawną rzeczą jest to, że jak szukałam przestrzeni, to bardzo zależało mi na tym, żeby były okna, żeby było światło. Fajne, co jest dość absurdalne, przy czym, że ja całe życie robię zdjęcia z flashem. Więc to jest trochę dla mnie wyzwanie, żeby się w sumie nauczyć na nowo, jak robić zdjęcia z jakimś światłem dziennym, bo to jest totalnie nowością i odkryłam, że tutaj zachody słońca są naprawdę piękne, więc chyba to też jest super wyzwanie, żeby po prostu sama siebie troszkę nowych rzeczy nauczyć. W studiu zabawa myślę, że będzie się działo dużo różnych eksperymentów, szaleństw twórczych, więc chciałbym cię zapytać, bo jak myślę sobie właśnie o twojej twórczości, myślę, że ta wartość, ten eksperyment to jest coś, co trochę nawiguje to, co robisz. Każdy projekt to jest dla mnie jakby jakieś zaskoczenie, przełamanie kolejnych barier, dlatego chciałbym się ciebie zapytać, czym jest dla ciebie ten eksperyment
swojej twórczości? Znaczy, tak, staram się czasem coś planować i co chcę zrobić, ale zwykle się nauczyłam, że to nie wychodzi i lubię po prostu przypadek i nawet jak, nie wiem, buduję jakąś scenografię, żeby zrobić jakieś zdjęcia, to tylko czekam, żeby coś kopnąć, żeby coś spadło i wtedy wyjdzie coś najlepszego. Zobaczymy, co się stanie z naszą scenografią. No mam czy coś nadzieję, że to spadnie. może spadnie, Słyszałem, że już tam jakaś taśma się odklejała. Mam nadzieję, że do końca rozmowy przetrwa. Tak, ale właśnie ty masz taką niesamowitą umiejętność i wyobraźnię, że właśnie nawet coś tam się rozwali, a ty jesteś w stanie po prostu to tak ograć, że to wygląda pięknie i zamierzenie i jakoś tak, no że w tym jest naprawdę głębsza myśl, tak mi się wydaje. Może, czy to głębsza, to ja nie wiem, ale jakieś taka, tak bardzo się nie przejmuję tym wszystkim i tak po prostu, ja chyba ciągle staram się traktować wszystko jak tak naprawdę tą zabawę i po prostu jak takie dziecko, które ma, nie wiem, pudełko kredek i po prostu się bawię i wszystko jest nowe i jakby, żeby sobie nie wtłaczać tego, co, nie wiem, szkoła, nie wiem, jak byłam na studiach, to, nie wiem, profesorowie nam kazali każdy projekt przemyśleć, coś tam zrobić i na tym się kończyło, że wszyscy tak myśleli, że w końcu nic nie zrobili, więc jakby może ja trochę omijam ten krok i zaczynam coś robić, a potem dopiero jakby oceniać, czy to Czyli ma bardziej sens, tak czy nie. na intuicji polegasz swojej. No, totalnie. Czasem mnie gdzieś zawiedzie w jakieś dziwne rzeczy, ale... Tak, że to jest taki bardziej research przez robienie tak naprawdę i takie ciągłe tworzenie i odkrywanie tego, nawet co jest może w podświadomości i to potem wychodzi w pracy. No, trochę tak. Ja w sumie nawet jak robię te jakieś swoje projekty, to odkryłam, że ja tak naprawdę przechodzę przez jakieś etapy dojrzewania. Jakiś pierwszy projekt robiłam o dzieciństwie, potem o szkole, potem o rodzeństwie. Ostatnio o jakiejś pierwszej miłości, więc jakby no, jestem na etapie, nie wiem, gimnazjum, liceum na razie. Okej, to już wchodzimy powoli w dorosłość. No właśnie, w dojrzałą to jest twórczość. Małymi kroczkami. Robi się poważnie. Ja też bardzo mi się podoba, przeglądając twoją stronę na przykład, że jeżeli chodzi o to pokazywanie tych eksperymentów, to ty się zupełnie tego nie wstydzisz. Na przykład znalazłem taką zakładkę głupotki i tam są takie właśnie bardzo abstrakcyjne jakieś takie kolaże, które być może w sumie powstały. Ja to tak odebrałem, bo tego jest dużo, tego jest naprawdę dużo i poprzez takie znudzenie właśnie w pewien sposób, taką jakąś zabawę, zabicie czasu. Jak to było? Czy czasami tworzysz coś z poczucia takiej nudy? No te właśnie głupotki to było jakieś covidowe, nudziło mi się, więc po prostu jakieś farbki moczyłam, potem coś tam skanowałam i tego po prostu szybko się robi, więc dużo tego narobiłam. Sensu to nie ma żadnego, ale jak na jakiś konkurs miałam wysłać, to opisałam, że to są jakieś kosmiczne zdjęcia, więc jakby... No dobrze, niech będzie. Trzeba się umieć sprzedać, dbać o No swój właśnie w tym ja nie wizerunek. jestem do końca za dobra, bo na przykład jak coś mam pisać, to piszę to tragicznie, jak pokazuję moim znajomym, to po prostu łapią się za głowę i na tym też się łapię, że na przykład dostaję jakieś zlecenia, roboty i ja odpiszę tak na tego maila, że ci ludzie mi nigdy więcej nie odpisują. A to nie jest tak, że ja źle, w sensie specjalnie to robię, tylko ja się tak bardzo chcę postarać, żeby odpisać mądrze, a ja tyle błędów robię, bo ja po prostu nie ogarniam błędów w pisowni i ja jestem tragiczna w tym. A używałaś czatu GPT? No właśnie zaczęłam go używać od 3 dni, żeby pisać z tym i to może wreszcie wyjdę na właściwą drogę. No a poza tym jesteś jednak od wyobraźni i kreatywności, a nie pisania maila. No niby tak, ale niestety to marzenie moje dziecinne, żeby być fotografem i robić te zdjęcia, to niestety tak nie wygląda życie, że ja jakby robienie zdjęć to jest tak naprawdę najmniejsza część tych rzeczy. I tak naprawdę to trzeba odpisywać na te maile, rozmawiać z ludźmi, wysyłać te prace, pakować, produkować, jakby, Prowadzenie biznesu po prostu. z którym nie jest oczywiste, że masz pieniądze i płacą ci za to. No tak. No cóż, a czy to było takie właśnie, czy ta fotografia się pojawiła już u ciebie w dzieciństwie, to zainteresowanie, to marzenie? No, to jest takie dziecinne po prostu. Ja pamiętam, że nie wiem, siedziałam i oglądałam jakąś telewizję i tam był program o tym, że jest szkoła filmowa w Łodzi. Ja wtedy byłam, nie wiem, w drugiej podstawówce, nie? I jest druga szkoła filmowa w Łodzi i tam jest wydział fotografia. I ja, to głupie małe dziecko, sobie wymarzyłam, że ja muszę tu iść do tej szkoły. I jakby tak śledziłam to wspaniałe marzenie. I za którym razem się udało? Za pierwszym. Tak? Okej, to chyba jesteś w mniejszości. W sumie za moich czasów to nas dużo było tak po maturze dość, więc jakby marzenie było fajne, bańka szkoły filmowej mi się piękna zbudowała, że jest tu wspaniale, cudownie, ale też zanim poszłam do szkoły filmowej, równocześnie w liceum chodziłam do Akademii Fotografii w Krakowie i tam było fajne, bo mieliśmy dużo jakichś takich praktycznych zajęć, więc się
bardzo dużo uczyłam w ciągu tych 2 lat, a tutaj jednak była taka jakaś stagnacja i mega wielka zamuła, nikt nam żadnych zdjęć nie pokazywał. A powiedz mi, jak pracujesz nad swoimi zdjęciami, nad swoimi projektami, czy ten twój proces twórczy to jest właśnie taki kontrolowany chaos trochę? Ile jest w tym kontroli, ile w tym jest chaosu i przypadku? No, ja w sumie chyba zwykle zaczynam od jakiejś takiej intuicji do tematu, coś zaczynam robić zdjęcia, a potem, nie wiem, trafiam na jakąś dziwną książkę albo coś mi się przypomina i nagle mi się te pudzelki zaczynają układać. Jestem beznadziejna w edycji zdjęć, nie potrafię tego robić, więc wolę ich mniej robić niż więcej. Więc jedno to jest jakby zrobienie tych samych zdjęć, po prostu produkcja tych fotografii, a potem tak naprawdę nie wiem, czy w sumie nie wiem, co jest w sumie fajniejsze, ale lubię, jak mam okazję po prostu jakieś wystawy zrobić i po prostu jakby potem ten projekt fotograficzny jakby zmieniam na wystawie w jakieś obiekty i też po prostu chcę, żeby to się jakoś razem wszystko łączyło w jakąś całość. Nie mam pojęcia, czy ludzie też to kumają, jak mi się to łączy, ale jak mi się łączy, to ja jestem wtedy szczęśliwa. Będąc też na twoich wystawach, bo miałam okazję w ogóle widzieć też wystawę w Amsterdamie, w Tak, no ja Foam. też, było super. I tam w ogóle śmieszna historia jest taka, że myśmy się zobaczyli. No właśnie tak mi się wydaje, że ja... Tak, ale ja w ogóle byłem taki bardzo zawstydzony i takie poczucie miałem, że o matko, spotkałem wielką artystkę, co ja mam w ogóle Matko powiedzieć. Boska. Ja miałam takie uczucie, jak zobaczyłam twojego brata w Paryżu, miałam takie wow, to on naprawdę istnieje. Tak, i miałam takie poczucie właśnie, że twoje zdjęcia zyskują bardzo, kiedy są takie wielkoskalowe i takie trochę przytłaczające i tak krzyczą, bo często mam wrażenie, że bazujesz na takich kontrastach. Łączysz jakieś takie kolory żywe, mocno nasycone z jakimiś po prostu czasami ohydnymi, nawet odrzucającymi rekwizytami. I jestem ciekaw, czy po prostu twoim zdaniem też właśnie ta skala, rozmiar, to uderzenie, którego doświadczamy właśnie wchodząc na twoje wystawy, czy to jest coś, czy zgodziłabyś się z tym, czy... Znaczy ja lubię, żeby ta po prostu wystawa pasowała do miejsca, w którym jest, na przykład pierwotnie. Tak jak w FOM-ie była wystawa, to jakby udało mi się pojechać i zobaczyć, jak to miejsce wygląda, więc to był taki mały boks, więc uznałam, że fajnie będzie się właśnie pobawić skalą, bo skoro to jest projekt trochę o dzieciństwie, o rodzeństwie, więc chciałam tak, żeby po prostu dorośli mogli się poczuć jak te małe dzieci, kiedy to wszystko jest nagle takie wielkie i przytłaczające, więc myślę, że to był taki pierwszy pomysł, jak to dalej poprowadzić. A tak naprawdę forma tego całego projektu też trochę ewoluowała, bo ja go zaczęłam robić go pod konkurs ING, który miał jakieś dziwne zasady, więc musiałam te zdjęcia trochę ukryć, więc... Okej. Tam były też takie zabawki, pamiętam, takie drewniane. Tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to też konstruowałaś je z dziadkiem twoim, Tak. bo myśmy chyba też rozmawiali o tym pokrótce. Czy często właśnie zdarza się, że włączasz swoją rodzinę i swoich przyjaciół właśnie w ten proces? Tak, ja tak naprawdę bez mojego brata, bez mojej mamy, bez mojego dziadka, bez moich przyjaciół nic bym nie mogła zrobić, bo ciągle proszę ich o ratunek. I tak, dziadek dawno temu, jak miałam pierwszą taką bardziej poważną wystawę na Show-Offie w Krakowie, nie wiem, w 2017 to chyba było, to wtedy sobie uwidziałam, że chcę zrobić na tą wystawę chcę zrobić wszystko, co jest możliwe. Koło kręcące, puzzle, jakieś strzałki, wszystko. Więc zrobiłam jakiś taki chory rysunek i przyszłam do mojego dziadka i mój dziadek mi pomógł to wszystko wyciąć, zrobić. Więc Czyli to... dziadek jest taką złotą rączką w twoim dziadek, zespole. Tak, dziadek potrafi wszystko zbudować. Jeszcze pamiętam, że kiedyś miał jakiś silnik w garażu, który babcia mówiła, że dziadek ma samolot zbudować. Nie? A do tej pory dziadek zrobił sobie rower, to nie jest chyba elektryczny, ale silnik z kosiarki zamontował na rower i ten rower jeździ 50 km na godzinę. A jak twój brat właśnie się z tym czuje i się odnalazł z tym, że jest jego podobizna na wielkim princie w galerii w Amsterdamie?
No mój brat najlepiej chodzi i się śmieje, że wszyscy wiedzą, jak on wygląda, a nikt nie wie, jak ja wyglądam, więc czasem jak chce mi dowalić, to tak się nabija ze mnie, ale on chce być aktorem i gra w filmach albo reklamach, więc jakby dla niego to jest niezła zajawka teraz. No właśnie, a jak, bo jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie ten projekt Foam opowiadał o waszej relacji, która jest taką love-hate relationship, przynajmniej była na początku. O torturowaniu po prostu brata. Tak. W sensie, no ta historia się zaczęła z tego, że zaczęłam robić zdjęcia bratu pod ten konkurs ING, który mieliśmy w 2 miesiące zrobić nowy projekt. Naszym mentorem był Adam Blumberg, więc mieliśmy coś tam nowego zrobić. I skoro to było mało czasu, to zauważyłam, że robię sporo zdjęć bratu, to może jemu zacznę teraz dawać tą moc, żeby on robił te zdjęcia, ale jemu się nie chciało, mówił, że on woli pozować. No i robiłam mu jakieś tam różne głupkowate zdjęcia, po czym sobie właśnie przypomniałam historię z tego, jak nie wiem, miałam może z 5-6 lat, jak byłam jeszcze jedynaczką i moi rodzice się mnie pytali, czy chcę mieć może brata albo siostrę, to ja zawsze mówiłam, że jeśli mi przyprowadzą coś takiego do domu, to wezmę siekierę, zabiję i zjem. Więc robiąc te zdjęcia, nagle mi się ta historia przypomniała i właśnie tu mi się połączyło i uznałam, że może warto po prostu w to pójść dalej. I zaczęłam też na internecie po prostu szukać na tych dziwnych, głupich forach typu zapytaj.pl, jakieś zapytania typu co zrobić z rodzeństwem, jak pozbyć się rodzeństwa. I tam było mnóstwo takich po prostu, że nie wiem, zbuduj klatkę, zostaw w lesie albo nie wiem, zamknij w strychu. Ale też się pytałam jakichś koleżanek, kolegów i też mówili, że nie wiem, jedna koleżanka się, nie wiem, bała jakiejś lalki, która była jakimś klaunem, to ta siostra ją zawsze, nie wiem, dawała ją, albo ktoś komuś jakąś szpilkę do głowy wbił rodzeństwu. Więc jakby moja relacja z moim bratem jest, no jakby to są zdjęcia, więc to jest, zdjęcia lubią kłamać, potrafią kłamać, więc jakby to jest bardzo nagięte i jakby. Ja też jestem zdania, że zdjęcia zawsze kłamią. No. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że ten temat dzieciństwa to jest coś, co ja w swoich audycjach poruszam bardzo często i to jest coś, co zawsze wraca. I to też mocno właśnie dzieciństwo, wspominanie tego wybrzmiewa w tym, co ty robisz. Tak, i taka właśnie ładna oś czasu jeszcze się zrobiła, bo to projekt o bracie robiłaś, mówiłaś, w 2017-18 i mówiłaś, że wtedy to mniej więcej był etap 5-6 lat, jak jeszcze zanim się brat urodził, tak? To dzieciństwo. A teraz już wchodzisz w ten etap młodzieńczej miłości. Tak, Więc tak. można całą taką oś czasu twojej twórczości Tak, ja myślę, że po narysować. prostu tak zacznę, czyli tak robię. Ostatnio miałam jakiś mały zwrot, bo zaczęłam robić projekt o śmierci, ale dotarło do mnie, że tak naprawdę ta moja śmierć bo byłam chora na COVID-a i byłam na 100% pewna, że już umrę, to była moja schiza. I moim największym problemem było to, że nie mogłam się zdecydować, co bym się chciała ubrać do tej trumny. Więc zaczęłam mojej mamie robić jakieś przewodniki, że może tą sukienkę albo tą i zaczęłam sobie robić zdjęcia na łóżku, jak leżę w różnych ubraniach, nie? Żałosne. Ale potem wyzdrowiałam, ale w tym samym czasie, jak umierałam na COVID-a, oczywiście się nudziłam, więc bawiłam się w Tindera. I poznałam tam kolesia, którym po prostu bardzo się nudziłam i stwierdziłam, dobra, nie mogę się zakochać, ale jakby wyszło jak wyszło. No i więc jakby ostatecznie ten mój projekt o miłości tak naprawdę połączył się i stał się projektem o nieszczęśliwej miłości po prostu, więc stąd ta śmierć i 2 pogrzeby. Ja bym jeszcze chciał bardzo pociągnąć właśnie ten temat dzieciństwa. Jak to u ciebie wygląda? Jesteś może taką nostalgiczną osobą, która to dzieciństwo idealizuje? No ja pamiętam, że jeszcze nie wiem, zanim zaczęłam chodzić do zerówki, to mieszkałam u babci i my wszyscy, to była taka ulica we wsi i my wszyscy mieliśmy taką uliczkę i tam wszystkie dzieci się bawiły, więc bawiliśmy się w, nie wiem, wybory nazwy ulicy i chodziliśmy po sąsiadach i się pytaliśmy, jak się ma nazywać ulica. I najpierw ta ulica nazywała się ulica Szklana Stulpysk, a potem jak zrobili asfalt, to została zmiana i nazwaliśmy tą ulicę Cukierkową. Bawiliśmy się tam w chowanego, podchody, jakieś śluby robiliśmy, więc to był bardzo fajny czas, jakby gdzie wszystko było możliwe. Zawsze miałam kolana zdarte, hasze w tych nogach i to było super. A potem tak naprawdę, jak się już przeprowadziłam do miasta z rodzicami, zaczęłam chodzić tam do szkoły, to jakby już troszkę było inaczej, bo jakby nowi ludzie, nie wiem, koleżanka ci mówi, że śmierdzi ci kanapka nagle, więc jakby
już nigdy więcej kanapki nie chciałam mieć, nie wiem, z jakąś szynką w szkole czy coś takiego. Albo nie wiem, nauczycielka z WF-u cię dojeżdża, bo jesteś gruba i mówi ci, że otwórz i pokaż, czym masz te kanapki, czym cię matka karmi, że tak jesteś gruba. Więc jakby potem też nigdy nie chciałam chodzić na ten WF przeklęty. A pochodzisz z Podkarpacia, z Jarosławia. Tak, jestem z Jarosławia, ale wcześniej mieszkałam w Pełkiniach u dziadków, a potem już w Jarosławiu. Jarosław to jest cudowne miasto, bo mamy w nim i piramidę, i koloseum. Jakby wszystko tam jest. Stolica Europy po prostu. No pewnie. I super szmateksy, naprawdę polecam. Tak, ale też mateksy to jest coś w ogóle, ja mam wrażenie, charakterystycznego dla Polski bardzo i też dla w ogóle tego regionu naszego podkarpackiego, bo ja jestem z Rzeszowa i na przykład jak my na co dzień właśnie z Krysią studiujemy, mieszkamy w Holandii, to tam też mateksy w ogóle bez porównania. Tak, Są strasznie zupełnie słabe, bez polotu. No. I mega drogie pewnie. Tak, tak. A tutaj mam wrażenie, że w ogóle cała taka kultura się wytworzyła wokół tych Tutaj lumpów możesz i... tak świetnie ubierać tak naprawdę w samych lumpach. No a u nas na Podkarpaciu jest ta super taka sieciówka, tania odzież, gdzie mają takie zawsze wielkie banery ze sesjami, typu, nie wiem, jakaś modelka z tygrysem albo na jakichś, nie wiem, złotych piaskach czy coś i to by było największe marzenie tak naprawdę im zrobić zdjęcia. A tęsknisz za czymś właśnie, jeżeli chodzi o to dzieciństwo? Nie wiem, było fajnie, ale mi się wydaje, że ja ciągle nie wyszłam z tego dzieciństwa, bo nawet nie wiem, jak patrzę nie wiem, na Facebooku, pokazują mi się koleżanki czy koledzy, z którymi chodziłam do podstawówki, to oni jakby już mają dzieci, rodziny, wszystko, a ja siedzę na czerwonym koniu, nie? A powiedz mi, poza studiem, co takiego się dzieje u ciebie twórczo aktualnie? Nad czym pracujesz, jeżeli możesz uchylić rąbka tajemnicy? Czy masz teraz taki okres trochę mniej płodny twórczo i właśnie jesteś bardziej skupiona na studiu? Co się dzieje u ciebie? A to mam rozgrzebany ten projekt pogrzebowy i tak troszkę, w sumie to tak, zaczęłam, bo miałam wystawę w Opolu, to chciałam coś nowego zrobić, więc tam na szybko zrobiłam taki wielki ołtarzyk, który składa się z części nagrobków, z którego jakby z tego powstał taki wielki nagrobek ku mojej głupiej miłości. Ale jakby tam nie miałam też za dużo czasu, żeby zrobić zdjęcia, więc jakby ta pierwsza warstwa tego nagrobka jest gotowa, a żeby uszybszyć czas, więc zrobiłam zdjęcia przez jaja, takie jakieś obrazki leżących. Poczekaj, zdjęcia przez jaja? No sztuczną inteligencję, nie? Ajaj. Tak, ja to na odwrót mówię, no. Tak, ja nie wiem. No, sztuczną inteligencję wykorzystałam do zrobienia zdjęć, które też w sumie historia, żeby zrobić takie zdjęcia też jakby podkradłam z opowieści, ponieważ moja kuzynka opowiadała mi o tym, że jak jej brat gdzieś tam przez chwilę miał kryzys w miłości, to była też jego pierwsza miłość, to po prostu leżał w łóżku i tak płakał i tak szlochał i cała rodzina przy nim po prostu siedziała przy tym łóżku i płakała, więc jakby bardzo mi się to spodobało, że jakby ktoś leży na łóżku i cała rodzina przy nim leży i to trochę wygląda jak pogrzeb, a z drugiej strony to jest właśnie ten kryzys. Ale też jednocześnie tak sobie teraz myślę, że to może być też taki rytuał pożegnania trochę. Coś się zakończyło i opłakujemy, wszyscy razem wspieramy się, ale No tak. zamykamy razem rozdział. No tak, więc zrobiłam takie te obrazki, ale teraz sobie kminię, że może jednak lepiej pobawić się i zrobić po prostu realne te zdjęcia, bo po prostu trochę kolażu i trochę pomieszać to z tym, więc to muszę zacząć robić. No i też te nagrobki odwiedzałam i będąc w Holandii to odwiedziłam cmentarz w Holandii i w Bolonii też ostatnio byłam, to też robiłam zdjęcia na nagrobkach, więc generalnie chodzę po cmentarzach i robię zdjęcia nagrobków. A właśnie opowiesz troszkę też o tym, jak się odnajdywałaś na tych rezydencjach za granicą i właśnie jak ci się tam pracowało i czy byłaś zainspirowana i w ogóle czy ci się to podobało? To jest ciekawy temat, bo ja tak bardzo nie chciałam być w Łodzi, chciałam gdzieś coś zmienić, gdzieś ruszyć, więc wysyłałam na różne rezydencje. I to też oczywiście pamiętam, że w szkole nam mówił któryś wykładowców, że super miejscem jest fabryka, to jest przez United Color of Benetton robione we Włoszech, koło Wenecji.
No i wysłałam tam zgłoszenie, dostałam się, więc jakby pół roku we Włoszech zapowiada się fajnie. Po czym ostatecznie ta rezydencja była trochę jak więzienie. Bo my musieliśmy tam od poniedziałku do piątku codziennie jeździć rowerem godzinę w jedną stronę, godzinę z powrotem i siedzieć tam od, nie wiem, 9 do 18 i udawać, że coś robimy. Bo jakby, nie wiem, moja jedna koleżanka była malarką, to nie mogła tam w środku malować, bo zniszczy podłogę, druga grała na pianinie i nie mogła grać, bo tam nie było tego pianina. O Boże. Więc Czyli z rezydencjami bywa różnie. no, ja mam jakieś takie dziwne po prostu. Więc z jednej strony super, bo byli ludzie z całego świata, więc mogliśmy wszyscy razem jakoś się ale nawet, nie wiem, sama głupia sytuacja, że przyjeżdżamy w czasie, kiedy trwa Biennale, idźmy wszyscy razem, skoro jesteśmy pół godziny od Wenecji, idźmy wszyscy razem na Biennale, poglądajmy. Nie, to musicie w weekendzie robić, nie w czasie, bo my tam musieliśmy po prostu codziennie chodzić. Taki full-time job trochę. No, po prostu bez sensu. To jest jakaś lewa pralnia pieniędzy, czy nie wiem, o co chodzi z tym miejscem. A jak ludzie reagują właśnie na twoje zdjęcia? Podczas wystawy, jak jesteś, masz może jakieś wspomnienia, być może jakichś dziwnych, nietypowych interpretacji? Kurczę, ja nie wiem, czy dużo wiem, bo ja zwykle jak jest wystawa, to ja się super peszę i ja mam ochotę najchętniej się schować i uciec i nie chodzić na te wszystkie otwarcia. To jest najgorsze ever. Ja po prostu w sensie, ja nie potrafię z ludźmi tak do końca ale nie wiem, często, nie wiem, opowiadają mi jakieś swoje historie, przygody z rodzeństwem, albo o tym też, co im szkoła też zrobiła. Więc w sumie fajne, jak ktoś się może do tego odnieść i coś opowiedzieć. No, dziwne jest czasem, że nie wiem, o co chodzi w Polsce, ale czasem ten projekt o bracie jest czasem za dużo i ja nie wiem, czy ludzie to biorą na serio. Bo też czasem dostałam takie wiadomości na Instagramie, czy moi rodzice wiedzą, co ja robię z moim bratem i czy nie powinni policji zawiadomić. Okej, ale myślę, że to jest w ogóle komplement dla pracy, jak jesteś. W ogóle też twoje Przekonujące zdjęcie bardzo. przecież, twoje zdjęcie stało się memem autentycznie. Oj tak, To jest też dobra historia. oj tak, i za chwilę będzie maj i będzie od nowa wypłynie i się wydobędzie. To może opowiedz, o co chodzi, bo jak to się stało, że twoje zdjęcie się tym memem stało? To tak, to zdjęcie jest zrobione na podstawie zdjęcia, które kochałam, jak byłam młodsza i przeglądałam internet, jak byłam dzieciakiem w tej podstawówce, to pamiętam, że wtedy jako mem krążyło po internecie zdjęcie z takiej dziewczynki, też stojącej w takim błazeriowym przedpokoju z mamą i miała właśnie ułożone pieniądze i bombonierki. I to zdjęcie zawsze było w mojej głowie takie, o matko, chciałabym takie robić. Tylko jak po jakimś czasie odpaliłam to zdjęcie na nowo, no to jakby tych pieniędzy było mało, jakby trochę, więc uznałam, że trzeba to ulepszyć, zrobić lepszą wersję. No i po prostu miałam jakieś tam zaliczenie na studia i też wykorzystałam okazję, że mój brat będzie mieć gdzieś tam komunię, więc miał tą sukienkę. A był taki ganek z błazerią ma mój dziadek w domu, więc daliśmy tam jakieś pieniądze, bombonierki, od dziadka laptopa wzięłam, jakby pododawałam rzeczy, żeby było bogacie i zrobiliśmy zdjęcie. No i ja to zdjęcie gdzieś wrzuciłam na Instagram czy stronę swoją, ale jakby to nic się nie stało. Jakoś było w mojej bańce, w moich znajomych jakby okej. A nie wiem, to chyba gdzieś po 4 latach tak zaczęło wybuchać jak szambo a w tamtym roku to już był jakiś cyrk, bo jakieś strony typu, nie wiem, Kobieta, czy One, czy nie wiem, jakieś takie stronki duże zaczęły pisać, że dziecko pochwaliło się, ile dostało pieniędzy i że jak tak można i co to za rodzice i tam po prostu jest taka cała fala okropnych komentarzy i jakby tego nie idzie zatrzymać, a jako autora tego zdjęcia podpisali jakąś dziewczynkę, która wrzuciła to na TikToka. Więc jakby oni do niej pisali o jakieś wywiady czy coś tam, żeby ona opowiedziała o tym. I też komiczną historią jest to, że poszłam na policję zgłosić tego TikToka i ci policjanci do mnie, a co to jest TikTok? Więc ostatecznie sprawę umorzyli i jakby nic się nie wydarzyło. Dobrze, myślę, że Będziemy kończyć. powoli będziemy zmierzać ku końcowi, dlatego pozwolę sobie ci zadać najtrudniejsze pytanie
jakie przygotowałem. Chociaż może dla ciebie nie będzie ono takie trudne. O czym marzysz? Tak jak tutaj siedzę i patrzę przez to okno, to tu mi ta Joanna Krupa tak zagląda i myślę, że kiedyś, żeby tutaj wpadła, to by było super. Okej. Dobra, super. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę, bardzo za ci spotkanie dziękujemy. i za zaproszenie. Ja dziękuję bardzo, bardzo za odwiedzinki i zapraszam częściej.